Wszyscy wiemy, że pierwszym masowym producentem samochodów elektrycznych była Tesla. Po drodze był też Nissan Leaf na przykład, albo BMW z i3, tak się chyba nazywało. Ale jakieś 1,5 roku temu wjechał na rynek Volkswagen i powiedział, że teraz to Hans, a nie jakiś Elon będzie rewolucjonizował motoryzację poprzez elektryfikację. Przy pomocy tego modelu Volkswagena ID.3. Siema młody. Już wyświetla się jakaś usterka. Numer alarmowy SOS niedostępny, udaj się do serwisu. To czekaj, coś dzwoni. Nie, nic nie dzwoni, to on takie dźwięki wydaje. Jezus Maria. ID.3. Dlaczego 3? Volkswagen tłumaczy to w ten sposób, że to ma być trzeci samochód w gamie Volkswagena, który jest samochodem rewolucyjnym i masowym. Pierwszym był Volkswagen Garbus, który zmotoryzował Niemcy i pół Europy. Drugim był Volkswagen Golf, a trzecim właśnie jest ID.3. Pierwszy masowo produkowany Volkswagen. I faktycznie tak jak Garbus był kompaktowy, tak jak Golf był kompaktowy, tak tutaj też mamy samochód kompaktowy. Jest 2,5 cm krótszy od Golfa, 8 cm wyższy, 2 cm szerszy, ale rozstaw osi ma, uwaga, aż o 12,5 cm większy niż Golf. I to zaowocowało przede wszystkim naprawdę niesamowicie przestronnym wnętrzem. Bo zobaczcie, tam przed chwilą siedział niejaki bąk, i z tyłu teraz siada bąk i ma całkiem dużo miejsca na kolana, ma całkiem dużo miejsca na stopy, żeby włożyć sobie tutaj pod fotel. Ma bardzo dobrze wyprofilowaną tylną kanapę, która nawet troszkę tu trzyma po bokach. To szersze wnętrze zaowocowało też tym, że mamy nawet na środkowym miejscu całkiem przyzwoitą ilość miejsca. Do tego całkiem sporo dosyć praktycznych rozwiązań, takich na przykład jak tutaj kieszenie w drzwiach górne, które pomagają przytrzymać telefon. Mamy oczywiście też podłokietnik z cup holderami i mamy tradycyjne już dla Volkswagena plasticzki. Na szczęście przynajmniej tutaj to jest miękkie, więc jak jedziecie i zamkniecie drzwi, nie otworzę teraz szyby. To przynajmniej od tego nie nabawicie się łokcia tenisisty. Duży, jak na tego typu samochód, jest też bagażnik, ponieważ ma 385 litrów. Jest dodatkowo bardzo kształtny, ale na przykład pod podłogą znajdziecie już tylko i wyłącznie niewielki schowek na jakieś graty, apteczki, tego typu rzeczy, bo tutaj nie ma już nic, ponieważ pod spodem kryje się nie bateria. Tutaj kryje się silnik, a cała moc z tego silnika jest przekazywana tylko i wyłącznie na tylne koła. To rozwiązanie dokładnie takie jak w Garbusie 60 czy tam 70 lat temu. Napęd na tył i silnik z tyłu. Co zatem znajduje się pod maską? Tak zwany air intake, akumulator, pojemniki na różne płyny, a przede wszystkim mamy naprawdę świetnie zamocowaną tą beleczkę. Tutaj zobaczcie, jak bardzo dokładnie, precyzyjnie oraz z niemiecką solidnością wykonano tutaj te spawy. O! A tutaj z tej strony macie taki gigantyczny wlew paliwa, który oczywiście nie kryje wlewu paliwa, tylko ma gniazdo ładowania. I nie rozumiem, na cholerę zrobiono taką wielką tą klapkę, przecież to mogło być takie maleństwo. Wszyscy stosują maleństwa, a tutaj mamy gniazdo oczywiście Type 2 i CCS, czyli do szybkiego ładowania, bo Volkswagen chwali się. I to też jest gigantyczna rewolucja, że możecie go tankować, ładując go z mocą 100 kW, co oznacza, że od 20 do 80% tę wersję możecie naładować w 33 minuty. Jeżeli będziecie ją ładowali od 0 do 100% w takim zwykłym gniazdku, takim jak to, co trzeba tu zrobić, widzę, to zajmie Wam to jakieś 35 do 40 godzin. Ale to nie jest wersja najwyższa, to nie jest też wersja najmniejsza, ponieważ występuje w 3 wariantach, jeżeli chodzi o baterię, w 2 wariantach mocy. Tu jest wersja z baterią o pojemności 58 kWh, co teoretycznie według Volkswagena wystarcza na przejechanie, uwaga, 420 km. Rewolucja, po prostu totalna rewolucja, 420 km. Nikt wcześniej przed Volkswagenem na to nie wpadł. A teraz zobaczcie, jak można ocenić jego estetykę. Mój pies bardzo lubi ładne auta. Chodź, Urusik. Chodź, wsiadamy. Chodź, Urus, no chodź. Chodź do pana, no. No chodź. Volkswagen podkreśla też, że ten samochód zaprojektowano specjalnie pod kątem aerodynamicznym. Tak jakby nigdy wcześniej w historii motoryzacji nikt tego nie zrobił. I dlatego cały ten przód, tutaj ten garb plastikowy, felgi,
Wszystko, każdy element jest zrobiony tak, żeby jak najpłynniej opływało go powietrze. Podłoga jest oczywiście całkowicie płaska, nie ma tam żadnego układu wydechowego, ani wystających części, też po to, żeby samochód był aerodynamiczny. Chodźmy, jedziemy, bo pada. Jaka piękna kierownica, taka idealna dla mechanika samochodowego, jak wsiada, albo dla ogrodnika. O, robicie coś w ogrodzie i po czym musicie szybciutko pojechać po jeszcze jeden worek ziemi. Wsiadacie sobie do takiego Volkswagena ID3, łapiecie kierownicę. Taką białą, jasną. Dobra. Fajne jest to, że owszem, tu jest przycisk start-stop do uruchamiania ręcznego, ale w momencie, kiedy macie kluczyk w kieszeni, tak jak ja teraz, wsiadacie, to nie musicie już niczego włączać, bo auto jest uruchomione od razu. Proszę bardzo. Wystarczy tylko wrzucić bieg i to samo dzieje się, kiedy wysiadacie. Wysiadacie, trzaskacie za sobą drzwiami i wszystko jest wyłączone, nie musicie wciskać tego start-stopu. Usterka, funkcja wybierania numeru alarmowego, udaj się do serwisu. O, tutaj się świeci. I o tym muszę powiedzieć już na samym wstępie, bo nie jest to moje pierwsze spotkanie z Volkswagenem ID3. Jest bolączka tego auta. Tu co chwilę coś nie działa. Ta elektronika w tym aucie jest do tego stopnia niedopracowana, że Volkswagen musiał rok czekać z kilkudziesięcioma tysiącami samochodów zalegającymi pod fabryką do momentu, w którym jego informatycy ogarną cały ten układ elektroniczny. A i tak nie udało im się to do końca. O, jakie rewolucyjne wycieraczki! Niestety nie można połączyć urządzenia mobilnego. Czasami potrafi nie działać klimatyzacja, czasami nie działa nawigacja, usługi online, innym razem wyświetla jakiś błąd, który potem znika i tak w kółko golone zdarzało się nawet, że nie można było otworzyć szyb. Swoją drogą ultra ciekawe rozwiązanie, macie tylko 2 przyciski do otwierania szyb, a przecież z tyłu też są szyby. Nie, tam nie ma korbek. Żeby je otworzyć z tej pozycji, to trzeba przycisk rear tutaj wcisnąć i dopiero wtedy, o silny, mogę Ci otworzyć szybkę. Widzisz? Mega praktyczne rozwiązanie. Zaoszczędzono dokładnie 12 eurocentów na 2 przyciskach. I dzięki temu trzeba 2 razy naciskać. Najpierw rear, o teraz chciałbym na przykład otworzyć swoją szybę. O jest, zadziałała. A jak wezmę rear, a teraz rear i teraz tylna się otwiera. Dobrze, super. A teraz chciałbym przednią otworzyć. O cholera, otwiera się tylna, bo było włączone rear. To muszę ją zamknąć, kliknąć rear i znowu się otwiera rear. Więc nie, zaraz muszę... O, teraz się dezaktywowało. Super, naprawdę, pod względem praktyczności Volkswagen zaczyna... No nie wiem, co tam się podziało. No oczywiście cisza dla elektryka jest bardzo typowa, to ruszanie jest bardzo płynne. Zdejmujecie sobie nogę z gazu, samochód się toczy, kładziecie nogę na gazie, on jedzie, reaguje błyskawicznie, nie ma żadnej przepustnicy, która się musi otworzyć, nie ma żadnego biegu, który musi się wrzucić, nie ma żadnych mild hybridów, srydów i tak dalej, w związku z czym po prostu pedał gazu służy do dodawania gazu, zdjęcie nogi z pedału z gazu służy do zwalniania, do hamowania służy pedał hamulca. Nic prostszego, jeden bieg w skrzyni biegów. Cały czas dostępny pełen moment obrotowy. iPhone Łukasz, niestety nie można połączyć urządzenia multimedia mobilnego, bo trzeba, żeby podłączyć, i to jest akurat bardzo fajne, to nie musicie kombinować, wpisywać kodów, łączyć się z Bluetoothem i tak dalej. Wystarczy położyć telefon w ładowarce indukcyjnej, która znajduje się tutaj. Wysuwamy to tu, o. Jest tam technologia, która nazywa się NFC. Używaj Apple CarPlay. Nawiązywanie połączenia z iPhone Łukasz na urządzeniu mobilnym może być konieczne potwierdzenie. Niestety nie można połączyć urządzenia mobilnego. Swoją drogą bardzo praktycznie też umiejscowiono właśnie tą ładowarkę indukcyjną. Ona jest pod taką jedną tutaj klapeczką. O, tak. I to wszystko jest takie bardzo też dobrze wykonane. Problem jest taki, że przez tą gumę nie zawsze właśnie to NFC działa. Ładowanie indukcyjne też nie zawsze tutaj działa. O, i tu macie taką siateczkę. O, więc jeżeli nie działa ładowanie indukcyjne, to lepiej ten telefon włożyć sobie tam. O, i wtedy macie lepiej go widzicie. Nawiewy są bardzo fajnie tak umieszczone, tak poniżej tego ekranu. Jak je sobie ustawicie na siebie, to lecą tu od spodu. O, i to są kolejne bardzo dobrze wykonane elementy Volkswagena ID3. To jest, ale to wszystko oczywiście w imię ekologii, ponieważ każdy producent dzisiaj musi jakiś procent swojego samochodu mieć skonstruowany z materiałów z recyklingu. Tylko ile na przykład BMW i3
potrafiło zrobić bardzo luksusowe, fajne wnętrze z materiałów z recyklingu, a tam wszystko jest z recyklingu, to w przypadku ID3 można mieć co do tego wątpliwości. No chyba, że jest to faktycznie... A, już wiem, z czego to jest. Silny. Ten dźwięk, wiesz co ci przypomina? Wiesz co przypomina? Nie, pojemniczki po jogurtach. Przetopiono. I naprawdę nie miałbym żadnych problemów z tym, jak to jest wykonane, bo i tak jest cicho, bo i tak tutaj nic nie skrzypi, bo przynajmniej zostało poskręcane ze sobą solidnie. Problem polega na tym, że za tę wersję, czyli z 58 kWh baterią, z 204-konnym silnikiem, do silnika jeszcze zaraz wrócimy, musicie zapłacić 186 tysięcy złotych, a za First Edition to grubo ponad 200 tysięcy złotych, co już jest kwotą jak za samochód kompaktowy, ujmijmy to dyplomatycznie, daleką od racjonalnej. Kiedyś przynajmniej potrafili wykończyć schowek przed pasażerem jakimś małym, przyjemnym materiałem. Albo w Golfie kieszenie w drzwiach tutaj wykończyć takim przyjemniejszym materiałem. Tutaj już niczego takiego nie uświadczycie. Zaoszczędzono nawet na podłokietniku z prawdziwego zdarzenia i macie, o, takie jak w Autosanie. O, chociaż akurat, Jezus Maria, z tej, nie no, tak trzeba jechać. O. A najlepiej to, o, teraz lepiej. Czyli pasażer ma swój, kierowca ma swój, ale i tak kierowca musi korzystać z obu, żeby mu było w miarę wygodnie. A nie, przepraszam, chyba jednak nie. Niemniej, dzięki takiemu praktycznemu, oryginalnemu i niesamowicie rewolucyjnemu rozwiązaniu jak te podłokietniki, tutaj znalazł się bardzo, bardzo duży schowek z taką przegródką, którą można sobie tutaj regulować i wsadzać różne graty oraz z 2 gniazdami USB-C. O, dobra. Nie, no nie da się z tego korzystać. Moje poważne wątpliwości budzi też to, co było w przypadku Volkswagena Golfa. Możecie sobie obejrzeć jego test gdzieś tutaj. Całe te multimedia pozbawione kompletnie fizycznych przycisków. Ponieważ, żeby zwiększyć głośność radia, musicie robić tak, a ewentualnie tak. Kurna, no wyczuć to nie jest naprawdę łatwo. Po drugie, żeby sterować ogrzewaniem foteli, sterujecie tym z poziomu tego... Co tu się dzieje w ogóle? To trzeba wyłączyć i tu bym chciał... No dlaczego się nie... O co, kaman? Nie mogę włączyć ogrzewania fotela, to mi się włącza. A, tu, o, teraz jest grzanie dupska. Klimatyzację też obsługujecie z tego panelu. Macie tutaj Smart Climate, możecie dobra widoczność i wtedy się ogrzewa przednia szyba. Ogrzej stopy i leci tam na dole powietrze, ale lepiej oczywiście korzystać z takiej klasycznej. Jest jeszcze AirCare. Eco, bo nie ma pasażera na fotelu obok, to sobie ustawia jako Eco, czyli żeby zaoszczędzać energię. A skoro jesteśmy przy tej energii, to nie jestem w stanie tutaj znaleźć przycisków sterujących rekuperacją. W tym momencie zdejmuję sobie nogę z pedału gazu i samochód toczy się, jakby był na luzie. Ciekaw jestem, co zdarzy się, jak na przykład dojadę do samochodu przede mną. Czy ma tak zwaną aktywną, automatyczną rekuperację. Czyli zacznie przed nim hamować? No tak jakby... Tak. Czyli ma automatyczną rekuperację i to jest akurat fajne, natomiast nie wiem, gdzie ją mogę sobie indywidualnie sterować, czyli albo ją wyłączyć, albo przejść w ustawienia manualne. Bo tu nie znajduję takiego przycisku, tu są wycieraczki, tu kierunkowskazy, tutaj mam aktywny tempomat, twoja dziewczyna silny, tutaj... Tu? Nie. No Ben. Okej, dobra. Czyli ma tylko 2 poziomy rekuperacji. No to faktycznie Aha, dobra. Dużo bardziej wolałbym rozwiązania, takie jak stosuje na przykład Kia w swoich elektrykach, gdzie mam 2 łopatki i 5 poziomów rekuperacji. Oprócz tego, że mam ten automatyczny, to mogę jeszcze sobie zwiększać albo zmniejszać we własnym zakresie. Ale to jest rewolucja. Rewolucja w ogóle zrewolucjonizowało to pokrętło tutaj i to będzie teraz cenna informacja, ponieważ Volkswagen twierdzi, że na tej baterii, która jest w tym egzemplarzu, która ma 58 kWh pojemności, jesteście w stanie średnio przejechać 420 km. To by oznaczało, że zużycie energii średnie musi wynosić jakieś 15 kWh, zaokrąglając nawet mniej, tam około 14. A zobaczcie, jakie jest realne z ostatnich 2800 km. Kurna, niczego tu dotknąć nie można.
22,8 kWh. To oznacza, że realny zasięg w różnych, mieszanych warunkach, tu trochę miasta, tu niższa temperatura, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie 4 czy tam 3,5 stopnia Celsjusza, to ten zasięg realny to jest jakieś 250 km. Jak naprawdę będzie optymalna temperatura, czyli nie wiem, 18-20 stopni, że nie będzie chodziła klimatyzacja, nie będzie chodziło o ogrzewanie, to przejedziecie powiedzmy, nie wiem, no 300-350 km. Owszem, dostępna jest wersja z jeszcze większą baterią, która podobno według danych technicznych Volkswagena oferuje zasięg ponad 500 km, który oczywiście też będzie nieosiągalny w normalnym użytkowaniu. Natomiast nie można mieć uwag absolutnie do tego, jak ten samochód jeździ, bo ta cisza, ten brak jakichkolwiek hałasów pochodzących od silnika, brak szarpnic skrzyni biegów, brak tłumika powoduje, że jedziemy sobie naprawdę stóweczką, no dobra, 120, ile nam tutaj można. 120 km na godzinę i słuchać tylko szumy powietrza, oraz w tym wypadku jeszcze opony, które jadą po mokrej nawierzchni. Więc jest po prostu przyjemnie. I nawet wciśnięcie pedału gazu przy 120, żeby przyspieszyć nagle do 140, dokładnie tak jak w Golfie 2.0 TDI. Mniej więcej te odczucia. Jest tutaj dużo momentu, wystarcza go. Natomiast Vena kończy mu się już przy 160 km na godzinę. I więcej nie pojedziecie. A dobra, co? Przecież my jesteśmy od tego, żeby sprawdzać takie rzeczy. No 161, 162, lekko z górki. No i teraz rekuperacja nie działa na przykład, chciałbym zwolnić, więc muszę sobie tutaj by wcisnąć. Jak chcę wyłączyć rekuperację, to muszę znowu dy. No, bardzo praktyczne rozwiązanie, rzekłbym rewolucyjne. Hamuję? Nie hamuję. Hamuję? Nie hamuję. No nie można było zrobić dwóch łopateczek, gdzie na przykład w Kii Eniro albo Esaulu przytrzymuje się lewą łopatkę i samochód się zatrzymuje. Nie trzeba w ogóle używać pedału hamulca. Jesteście w stanie wyhamować go do zera łopatką, odzyskując w tym czasie energię. A zobaczmy, ile w takim razie będzie zużywał przy takich stałych 120 km na godzinę. Teraz jeszcze muszę to zresetować, nie? Ja pierniczę. 0. O, poczekaj, to zrobimy tak. Od uruchomienia. O, dane zostaną zresetowane. No to jedziemy. 110-120 na godzinę. Na zewnątrz 3,5 stopnia Celsjusza. Warunki takie, bym powiedział, zimniejsze niż cieplejsze. Typowa wiosna w Polsce. 118, 119, 120 na godzinę. Bardzo płynnie przyspieszamy. Jak grzybiarz. Oj, 122. Muszę zdjąć troszkę. A poczekaj, jak zdejmuję, to troszkę odzyskam energii. Do 100. O, dobra, już 110. Dobra, teraz zjeżdżamy i uwaga, będę hamował rekuperacją, żeby nie dotykać pedału hamulca. Ale bardzo ładnie czuć faktycznie to jego wyważenie, mimo że jest wyższy od Golfa o te 8 cm, mimo że jest szerszy o 2 cm, no ale ma ten dłuższy rozstaw osi, ma większą masę, ale jest dobrze rozłożona ta masa, więc prowadzi się naprawdę spoko. Muszę przyznać, że jeździ się nim po prostu przyjemnie. Nie ma oczywiście sportowych aspiracji, niemniej jest bardzo dynamiczny, no i urzekająca jest w tych elektrykach wszystkich. To nie jest domena tylko Volkswagena ID.3. Jest urzekająca ta cisza, jest po prostu przesympatyczna. Doceniam też to, że te takie już prawdziwe elektryki projektuje się od podstaw w ten sposób. Czyli nie macie na przykład tutaj, gdzie silny siedzi, tunelu środkowego i ta trzecia osoba naprawdę tam może usiąść. Doceniam to, że w takim kompaktowym aucie możecie mieć rozstaw osi bliski Passatowi, dzięki czemu miejsca jest naprawdę mnóstwo. To jest auto kompaktowe, a ja tutaj czuję się jak przestronnie, jak w minivanie. Więc to nie jest tak, że widzę tutaj tylko i wyłącznie wady. Nawet na minivanowe są te wycieraczki, które zgarniają krople deszczu na obie strony i ogromna ta przednia szyba, przez którą widoczność jest naprawdę świetna. Dobra, to już żeby tradycji stało się zadość, to go jeszcze zmierzymy. Silnik jest z tyłu, napęd na tył. Silnik ma 204 konie mechaniczne i 310 Nm i Volkswagen twierdzi, że robi setkę w 7,3 sekundy. I teraz my to sprawdzimy właśnie. Czuć, że go na początku ogranicza mu celowo ten moment obrotowy po to, żeby nie buksowały te koła. Sukces. 7,98 tutaj jest wynik. W całym tym samochodzie jest najfajniejsza ta aplikacja. Swoją drogą ciekawe, czy można mu wyłączyć kontrolę trakcji, nie? Tak całkowicie. To Volkswagen, to
mieliśmy to chyba w oponach. Zróbmy to po prostu i tyle. Nie można wyłączyć kontroli trakcji w Volkswagenie ID3, a szkoda, bo przy tylnym napędzie i takim momencie obrotowym to mógłby trochę tam już bokami pojeździć. O, lepiej ruszył teraz. O, czułem to. Nie mówiłem? 7,5 sekundy. Bardzo dobry wynik. Na mokrej nawierzchni to super. Strasznie daleko też mam zagłówek na tych plastikowych fotelach. Tak wolałbym o tak mieć. Tu, nie? No, poczekaj, że to jest kwestia tego, że źle wyregulowałem sobie fotel. O, teraz lepiej. Teraz mam perspektywę. No teraz dopiero z tej perspektywy, jak sobie wszystko wyregulowałem, to widzę, że to jest naprawdę rewolucyjne auto. Ale musi być równowaga w przyrodzie. No bardzo chwaliliśmy przecież, prawda, Volkswagena T-Rocka ostatnio. Jeżeli nie widzieliście tego materiału, to sobie obejrzyjcie. O, tutaj był fantastycznym Volkswagenem. Ten jest fantastyczny inaczej, tak to ujmijmy. I teraz zobaczcie, mamy już 46% tej baterii. Znowu źle pojechał. On ciągle ma... Trąbka z żuka! Wiecie, to jest tak, naciskacie to i tam pod spodem siedzi taki mały skrzat, który ma taką trąbkę i naciska i... O! Jakie fajne! Widziałeś? Jakie wypasione! Pierwsza rzecz, która mi się podoba. Zaświeciło się teraz? Super! Czyli jak zbliżacie się do przeszkody, nie wyhamowaliście, to nie tylko zaświeca Wam się tutaj symbol samochodziku na czerwono, tylko cały pas świetlny tam na podszybiu czerwony. Superancko! No dobra. Mam bardzo duży problem z Volkswagenem ID3. Po pierwsze, jest to zwyczajnym kłamstwem mówienie i wmawianie ludziom, że Volkswagen stworzył rewolucyjny samochód. Rewolucyjna w tym znaczeniu to mogła być Tesla. Nawet BMW i3, które było inne, które było oryginalne, które wówczas miało też silnik z tyłu, też napęd na tył, też takie śmieszne pokrętło, którym zmieniało się biegi pomiędzy tym do przodu, do tyłu, jałowym i tak dalej. I tam też mieliście w tym BMW dwa takie ekrany, gdzie jeden był tu przed kierownicą, drugi tutaj. W Tesli macie wielki ekran. W tym modelu S już od wielu lat. Nie jest w żaden sposób ID3 samochodem rewolucyjnym. W dodatku jest bardzo przeciętnym elektrykiem. Przeciętnym, jeżeli chodzi o zasięg, a jeszcze bardziej przeciętnym, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Jest niedopracowany nie tylko pod kątem jakości, ale jest też niedopracowany pod kątem multimediów. Jest to być może rewolucyjny samochód, ale dla samego Volkswagena. Dla Volkswagena, który zawsze używał pokręteł, który zawsze miał klasyczną skrzynię biegów oraz normalny, klasyczny silnik. To tutaj możemy mieć do czynienia z rewolucją. Natomiast jako elektryk jest to auto po prostu bardzo przeciętne i wszystko byłoby ok. Może nawet miałbym ja osobiście inne podejście do tego auta, gdyby kosztowało 140, 150, no może 160 tysięcy złotych, czyli faktycznie było na poziomie porównywalnego Golfa. A tak, pamiętajcie, Volkswagen mówił, wprowadzając ID3 do oferty, w zasadzie tam pokazując prototyp tego auta, to będzie pierwszy masowo produkowany elektryczny samochód w cenie Golfa. 30 tysięcy euro. 186 tysięcy plus dodatki, wersja First Edition i robi Wam się z tego grubo powyżej 200 tysięcy złotych. Jest to nieakceptowalne i nie do przyjęcia. Więc jeżeli chcecie robić z siebie na siłę ekologicznych, jeżeli potrzebujecie elektryki do jazdy na przykład po mieście, to wiecie co zróbcie? Kupcie sobie Golfa GTE, czyli pchewa, który jest szybszy, bo setkę robi w 6,7 sekundy, a maksymalnie jedzie nie 160, a 225 km na godzinę. B. Zasięg ma tylko 60 km na prądzie, ale kiedy prąd mu się skończy, to nie musicie szukać ładowarki, nie musicie podpinać kabla byle gdzie, nie musicie czekać, tylko po prostu tankujecie paliwo i jedziecie dalej. Ale największą przewagę GTE nad ID.3 ma w cenie, ponieważ kosztuje 25 tysięcy złotych mniej i macie dużo bardziej uniwersalne auto.
To jest samochód, w którym ta trójka wcale nie oznacza tego, że to jest kompakt, że to jest trzeci z tych masowych, najbardziej masowych modeli Volkswagena. Ta trójka w tej nazwie tu oznacza tylko jedno, że to jest samochód co najwyżej na trójkę, bardzo przeciętny.